Ho, ho, ho. Nadeszły święta, więc logicznie dzisiaj wpada paczuszka z Black Weeku. Paczka skromna, od razu wam powiem. I to rozpakujmy ją sobie. A do rozpakowania, nie wiem, czy już nie przecięłem niepotrzebnie czegoś, ale o co mi chodzi? Będziecie musieli posłuchać sobie moich przemyśleń na temat Black Weeku i całego zamieszania z tym związanego. Muszę wam powiedzieć, że w tym roku przygotowałem się dość dobrze do tego. Zrobiłem sobie zapas gotówki. Oprócz tego zacząłem już z dużym wyprzedzeniem śledzić oferty dealerów. O, ale dużo kubków. Za dużo dla mnie. Oferty dealerów, żeby sobie upatrzeć, co ja tam chcę na ten Black Week upolować. Chyba to będzie wszystko. Więc chrupki wywalamy. Pianeczki, znaczy się. I zaraz patrzymy, co tam mamy. Tutaj to standardowo rachuneczek. To już dla mnie później. A tu skromne zakupy. I tak właśnie jest. Coś tutaj jeszcze mamy. Tak. No dobra. Takie zakupki poczyniłem w tym roku. Ale tak jak mówiłem, no w tym roku przygotowałem się dość dobrze. Śledziłem aktualne ceny walorów, które mnie interesowały. Porobiłem sobie takie zestawienia koszyków, które walory chcę kupić. Skumulowałem sobie środki na zakupy z 2-3 miesięcy. Taką kumulację i szczęśliwy i gotowy śledziłem, co u naszych dealerów dostaniemy w tym roku. Oczywiście szaleństwo było to nie tylko Black Friday, bo może od tego, że Black Friday tytułowy, ale cały Black Week. No i przeceny zaczęły się już dużo wcześniej, z takim tygodniowym wyprzedzeniem. U jednych dealerów były zniżki na procent od waloru, tam 2-3%, to już nieważne, generalnie u każdego ten procent był inny. U innych jakieś tam przeceny konkretnych sum na wybrane monety, u innych darmowe transporty, no i sporo innych tych przecen generalnie tam było. Oczywiście sobie śledziłem. No i na dodatek, zanim ruszy cały ten Black Weekowy młyn, ceny srebra były naprawdę nisko. Tam już teraz dokładnie nie pamiętam, ale było w okolicach
108, 109 zł za uncję srebra, bo ja na srebro się tam nastawiałem w zakupkach. To i naprawdę chciałem wydać te kilka tysięcy na to. Oczywiście kalkulowałem sobie w tym, że jak dojdą zniżki Black Weekowe, to hulaj dusza piekła nieba i będę robił nie wiadomo jak wielkie zakupy. No i w końcu przyszedł ten tytułowy Black Friday. No i czy było taniej? No niekoniecznie. No standardowo ceny poszły w górę. Zamiast za uncję tych 108, tam 109 zł, ceny powędrowały na tyle, że nawet z przecenami Black Weekowymi to tam było po 112-15 zł, a i drożej na wybrane walory, bo zazwyczaj to były przecenione walory z jakąś tam premią. No i jaka mi się tutaj jakby, po co ten filmik? No, emocja. Emocje, które zostały nam wtłoczone. I to tak wtłoczone jak przysłowiowy efekt Pawłowa. Czyli słyszysz słowo Black Friday, kupujesz, zamawiasz, wkładasz w swój koszyk, stokujesz się i kupujesz nieważne za ile. Tak to jest przemyślane. No i nie oszukujmy się, no handel na tym polega, że jakby oparty jest na emocjach, a takie dwie emocje, które najczęściej są eksploatowane, to jest właśnie chciwość i to u mnie w tym roku wystąpiło, bo przecież będę takie zyski miał na każdej tej monecie te kilka, 2, 3, 4 złote. Do tego strach przed stratą lub strach przed tym, że ta cena mi ucieknie i nie kupię. Jak w Black Friday nie kupię, to już generalnie będzie po ptokach. Oczywiście to wszystko nie jest prawdą. Emocje to nie jest dobry pomocnik w tych procesach inwestycyjnych. Emocje nie są dobrym doradcą. Zwłaszcza takie emocje, które są nam wtłoczone. No bo tak jak właśnie na tym przykładzie, jeżeli takie emocje no generalnie dostaniemy, no to możemy wybrać źle i kupić na tej przysłowiowej górce, zamiast normalnie sobie to zaplanować. Na szczęście, no ja planowałem to dość skrupulatnie, powiedzmy, te zakupy. No i finalnie kupowanie według jakiejś tam strategii swojej, według mojej strategii, ja taką strategię mam cel inwestycyjny i generalnie wszystko się sprowadza do tego, że lepiej kupować zgodnie ze swoją strategią i według swoich potrzeb i swoich zasobów niż powodowany emocjami. I tak tutaj się właśnie stało, że na tych Black Friday'owych, Black Weekowych zakupkach wcale nie poczyniłem dużych zakupów. Kupiłem sobie 3 uncje srebra i co jest najśmieszniejsze, w ogóle akurat te liście klonowe nie obejmowała ich promocja. Akurat stwierdziłem, że no te wszystkie Black Weekowe przeceny, które mnie tam nęciły, no w ogóle nie wpisywały się w moją strategię, w mój plan. No i nie skorzystałem z nich. Kupiłem za to 3 uncje srebra, które mi brakowało. Dokładnie, żeby zamknąć kolejną tubkę, których znacie, jak zbieram w takich 3 8-uncjowych tubach. I kolejna tubka będzie teraz z liściem klonowym zamknięta. Do tego dokupiłem sobie takie coś, bardzo długo chciałem, takie ekspozytery na monety, tak jak tutaj widzicie. Teraz będzie
ładniej na filmach. Tak, i z tego zakupu jestem zadowolony. Tego jest tam już nie pamiętam, 5. Nie wiem, czy nie za dużo. Natomiast tak, podoba mi się ten zakup, jestem bardzo zadowolony. No i taki zakup. To są takie pianki wkładane do kapsli Quartum. Akurat cena nie była jakaś tam straszna, ale ilość mnie przeraża, bo tu jest bodajże 100, już teraz nie pamiętam, ale chyba tak. Dla mnie troszkę za dużo jak na ten moment, więc jakby ktoś chciał, to mogę się tam podzielić. Natomiast po co mi te pianki? Te pianki używam głównie właśnie do wszelkiego typu pchełek, które mam. Przykładowo taki liść klonowy, 1/10 uncji. W takim kapselku ja sobie wycinam właśnie z tych pianek, z tych tutaj. Z tych. A że nigdy, bardzo mało miałem tych pianek, albo kupiłem je w kapslach, a teraz były w sprzedaży całkowicie. To jest praktycznie jedyna rzecz, którą rzeczywiście kupiłem na Black Friday. Więc można powiedzieć, że nie poddałem się emocjom. O, tutaj te inne złotka. No i oprócz tego dokupiłem sobie kolejną małą pchełeczkę, ale naprawdę malutką. Głównie dlatego, że chciałem zobaczyć, czy te maleństwo jest... Złapię ostrość. Nie chcę złapać ostrości. Może o trochę dalej. Bardzo małe maleństwo. 1/25 uncji złota. Cena była ok. No teraz nawet jest droższa niż ją kupowałem. Natomiast ona też nie była przeceniona w Black Friday. Po prostu ją zakupiłem, bo chciałem sprawdzić. Najbardziej chodziło mi o wielkość. Bo słyszałem o tym, że te słoniki w stosunku do 1/10 wielkością są bardzo zbliżone, podobne. No ale nie oszukujmy się, złoto to złoto. Złoto zawsze na propsie. No i w ten sposób ten sobie stoczek w taki sposób powiększyłem, nie korzystając w sumie z promocji Black Friday'owych. No co, finalnie kupowanie według swojej strategii. To jest credo filmu. Kupowanie według swojej strategii, dążenie do swojego celu inwestycyjnego, nie korzystanie, nie nabieranie się na emocji, zwłaszcza takich emocji jak Black Friday, który jest no dla mnie dosłownie efektem Pawłowa, na dźwięk, karmione o psy, a nas w tym momencie na dźwięk Black Friday karmią przecenami, które nie zawsze są przecenami. Oczywiście można trafić i ja w tym roku naprawdę byłem nastawiony na ten Black Friday i chciałem skorzystać z tego i kupić, co tam popadnie. Natomiast no nie wyszło. Myśmy ruszajmy głową, a nie kierujmy się uczuciami. No dobra, to wszystko w dzisiejszym filmiku. Chciałem na koniec życzyć wszystkim wesołych, szczęśliwych, pogodnych, rodzinnych świąt. I żeby wam staki, zbiory, srebro i złoto rosło. Wszystkiego wesołego, Mikołaj też wam życzy. Dziękuję jak zwykle za wszystkie polubienia, lajki, subskrypcje. Udało się tego 1000 już tam przebić, idziemy dalej. No bardzo dziękuję i zapraszam do subskrybowania. Teraz trochę okres świąteczny, nie było czasu i zarówno w pracy, jak i w domu to był gorący okres, więc nie było czasu na nagrywanie. Natomiast teraz już kilka takich filmików mam w zanadrzu. No nic, do zobaczenia. Na razie, pa.